Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowej Hondy CR-V. Doczekaliśmy się. Wreszcie na polski rynek dotarła piąta generacja Hondy CR-V. Wreszcie, bowiem CR-V piątej generacji swoją premierę miała już 2 lata temu, w 2016 roku, a dopiero teraz wchodzi do salonów u nas. Premiera nowej CR-V miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie na targach w Los Angeles. I to widać po wyglądzie, bowiem Honda wygląda teraz bardzo amerykańsko. Amerykańsko to znaczy masywnie i nieco ociężale. Zresztą, wygląd nowej CR-V jest mocno kontrowersyjny, do czego już nieco nas przyzwyczaiła Honda, bowiem najnowszy Civic również wzbudził sporo kontrowersji. O ile przód nowej CR-V jest jeszcze w miarę normalny i nawiązuje do innych modeli marki, tak tył jest mocno futurystyczny i nie każdemu przypadnie do gustu. W sumie ja początkowo też byłem mocno sceptyczny, ale im dłużej tym autem jeździłem, tym bardziej zaczął mi się podobać. Teraz nawet uważam, że stylistyka ma coś w sobie, co zwraca na siebie uwagę i z pewnością nie jest to brzydota. Zresztą, na żywo auto wygląda dużo lepiej niż na zdjęciach lub filmach. Dodatkowo, testowany egzemplarz był wyposażony w pakiet stylistyczny Aero, w skład którego wchodzi dokładka do przedniego zderzaka, progi, dokładka do tylnego zderzaka oraz większy spoiler na klapie. Akurat odbierając auto, obok stała brązowa zwykła CR-V bez pakietu Aero. Różnicę widać od razu. W sumie to pakiet Aero nadaje sporo stylu, ale i auto wygląda nieco zbyt ociężale. To, co mi się nie podoba, to te dodatkowe progi ze stopniami. Auto jest moim zdaniem za niskie, żeby używać progów do wsiadania i dodatkowo mają one jeszcze jedną wadę. Otóż normalnie drzwi mają szerokie kaptury, które zachodzą na progi i w ten sposób nie brudzą nam się spodnie, jak wysiadamy. Jednak jak zdecydujemy się na pakiet Aero, to te dodatkowe progi się już mocno brudzą i tym samym brudzą nam spodnie. Dodatkowo pogarszają nieco właściwości terenowe, bowiem mamy nieco mniejszy kąt rampowy. Chociaż w sumie w przypadku CR-V jest to chyba mało ważne, bo to auto i tak nie nadaje się do ciężkiego terenu. Zresztą, przednia dokładka również nieco obniża zderzak. Muszę pochwalić światła w nowej CR-V. Są one w pełni LEDowe i świecą znakomicie. Jedyny mankament to system automatycznego przełączania pomiędzy drogowymi i mijania. Niestety działa on zbyt wolno i często oślepia kierowców jadących z naprzeciwka. Bagażnik nowej CR-V może być otwierany i zamykany elektrycznie i to za pomocą gestu nogą. O dziwo, działa to bardzo dobrze i za każdym razem udawało mi się w ten sposób otworzyć kufer. Sam bagażnik jest naprawdę bardzo duży, a jego pojemność to 561 litrów. Wartość tą można zwiększyć do 1123 litrów, jeśli liczymy do linii okien, oraz 2662 litrów, jeśli liczymy do linii dachu. Co ważne, po złożeniu kanapy mamy idealnie płaską powierzchnię. Bagażnik ma podwójne dno, choć jest ono symboliczne, bo ma zaledwie kilka centymetrów. Pod podłogą znajdziemy koło zapasowe wraz z narzędziami. W kufrze znalazłem też jeden haczyk oraz gniazdo pod zapalniczkę. Zanim skupię się na miejscu z tyłu, to warto w tym momencie powiedzieć, że Honda CR-V jest od teraz dostępna również w odmianie 7-osobowej. Niestety, testowany egzemplarz był 5-osobowy, więc nie wiem, ile dokładnie jest tam miejsca w trzecim rzędzie. Choć domyślam się, że są to pewnie takie miejsca typowo awaryjne, a raczej dla dzieci. Wracam więc do drugiego rzędu, gdzie miejsca jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, zwłaszcza nogi, jest go mnóstwo. Ale i na głowę nie narzekam, a przecież auto ma panoramiczny dach, który już nieco zabiera wysokości, a ja mam 186 cm wzrostu. Kanapę można dodatkowo nieco pochylić, a siedzisko jest długie, przez co oferuje dobre podparcie pod nogi. Warto też zwrócić uwagę, że podłoga jest niemal idealnie płaska, więc trzecia osoba, siedząca na środku, nie będzie mocno narzekać. Poza tym do dyspozycji mamy bardzo wygodny, miękki podłokietnik, oddzielne nawiewy oraz 2 złącze USB, które oferują szybkie ładowanie, bo mają aż 2,5 A. Nieźle. Z przodu jest równie wygodnie. W najbogatszej wersji dostajemy fotel kierowcy w pełni elektryczny z funkcją podgrzewania, do tego oczywiście kierownica jest regulowana w 2 płaszczyznach oraz również może być podgrzewana. Muszę również pochwalić deskę rozdzielczą, która wygląda bardzo nowocześnie, a do tego jest łatwa w obsłudze. Producent na przykład zostawił pokrętło do głośności oraz regulacji klimatyzacji. A to ostatnio wcale nie jest takie oczywiste. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to przyciski na kierownicy oraz obsługa komputera pokładowego, która jest dość skomplikowana. A i jeszcze jedno. Ten bolec czy tam dings wystający z zegarów odpowiedzialny za resetowanie podróży czy resetowanie spalania. Można było już to spokojnie zrobić za pomocą przycisku. Drugą taką naleciałością z lat 90. jest otwierany wlew paliwa z kabiny za pomocą cięgna. To również już nie powinno się pojawić. Nowością w Hondzie CR-V jest na przykład możliwość zamówienia head-up display, czyli wyświetlacza przeziernego. Poza tym centrum multimedialne jest dokładnie takie same jak w nowym Civicu, czyli działa jak mały tablet czy tam smartfon. Zresztą jest ono oparte na Androida i posiada nawet schowaną belkę górną. Tam możemy wejść w ustawienia i odkryć, że to Android 4.2.2. Może i leciwy, ale działa bardzo płynnie. Dodatkowo w internecie są filmy, jak ludzie przerabiają ten system i instalują tam np. Google Mapsy czy Janosika. Bardzo fajny. Nawigacja w standardzie jest to Garmin, który również działa świetnie, chociaż jej grafika jest już dość przestarzała.
A, jeszcze jedno. Wewnętrznie nie podobają mi się te listwy ozdobne z plastikowego drewna. Fuj. Poza tym, jakość materiałów jest świetna, tak samo jak i spasowanie. Wszystko to naprawdę klasa sama dla siebie. Momentami czułem się jak w klasie premium. Nowa Honda CR-V ma też sporo schowków i są one bardzo pojemne. Oczywiście, główne skrzypce gra tutaj szeroki tunel środkowy z fajnie odsuwanym schowkiem, który jest połączony z podłokietnikiem. To właśnie tutaj znajdują się drugie gniazdo pod zapalniczkę, 2 USB czy HDMI. Łącznie w aucie są 3 gniazda pod zapalniczkę i 4 USB. Świetnie. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest też schowek na okulary w dachu, który to ma funkcję lusterka, dzięki któremu możemy doglądać dzieci z tyłu. Pomysłowe. Najwyższa wersja wyposażenia ma też ogromny szklany dach. Dzięki niemu w kabinie jest dużo jaśniej i wcale nie dużo głośniej. Kabina jest naprawdę nieźle wyciszona. Pora na silniki. Tutaj mała rewolucja. Po pierwsze, w Europie prawdopodobnie nigdy nie będzie dostępny diesel. Po drugie, w ofercie jest silnik benzynowy, ale z turbo. A po trzecie, w ofercie jest też hybryda, oparta o stary, wolno ssący silnik benzynowy 2.0 oraz silniki elektryczne, dając łącznie 184 konie. Pod maską testowanego egzemplarza był silnik benzynowy turbo, czyli 1.5 VTEC Turbo o mocy 193 koni. Co ciekawe, ten sam silnik z automatem ma właśnie 193 konie, ale już z manualem moc jest mniejsza o 20 koni, czyli wynosi 173 konie. Również moment obrotowy jest większy, jeśli decydujemy się na skrzynię automatyczną. Mamy wtedy 243 Nm, a nie 220. Ale mimo to automat do 100 jest wolniejszy niż manual, niby o 0,2 sekundy, ale wciąż. Taka ciekawostka. Skrzynia automatyczna to bezstopniowe CVT, które niestety nieco wyje. Przy zwykłej jeździe jest bardzo komfortowa i w zasadzie nie czuć, że jest to CVT. Dopiero jak wklepiemy naprawdę mocno gaz, wręcz do oporu i obroty podskoczą powyżej 4000, to wtedy usłyszymy wycie. Ale jak na CVT, jest to naprawdę do wytrzymania. Moim zdaniem np. CVT w Lexusie czy Toyocie wyje zdecydowanie głośniej. W ogóle CVT w Hondzie symuluje biegi na tyle dobrze, że początkowo w ogóle ciężko zgadnąć, z jaką konstrukcją mamy do czynienia. Wcześniej mówiłem o przyspieszeniu. Katalogowo Honda CR-V 1.5 Turbo powinna zrobić 10 sekund do pierwszej setki, a mi udało się zrobić równe 9 sekund. I to w deszczową pogodę. Bardzo ładnie. Myślę, że jakby było sucho, to może 0,2 sekundy jest do urwania. Chociaż trakcja była naprawdę bardzo dobra, pomimo takich słabych warunków. Raz, że testowane CR-V ma napęd na wszystkie koła, a dwa, że CVT stopniuje moment oraz moc na początku i nie ma takiego maksimum od razu, więc nie pozwala na zbyt duże boksowanie kół. Poza tym skrzynia oferuje tryb Sport oraz łopatki. Dwa tryby, które moim zdaniem są kompletnie zbyteczne. W Sporcie silnik jest utrzymywany na bardzo wysokich obrotach, a to oznacza jeszcze większe wycie, a łopatki w skrzyni bezstopniowej w ogóle mijają się z celem. Nigdy ich nie użyłem. Co do napędu na 4 koła, to jest to oczywiście dołączona konstrukcja, gdzie dołącza nam się tył, która niestety nie nadaje się na ciężki teren, raczej na shooter i słabą pogodę. W ogóle pamiętam, że poprzednia generacja Hondy CR-V miała ogromny problem z tym napędem. To znaczy, jak auto nie miało trakcji z przodu, to tył praktycznie w ogóle jej nie wypychał. Więc jeśli tutaj mamy podobny napęd, a wszystko wskazuje na to, że tak, to ja bym sobie darował odmianę z napędem na 4 koła. Chociaż wtedy jesteśmy skazani na skrzynię manualną, bowiem automat jest zarezerwowany tylko dla napędu na 4 koła. Manual występuje dla przedniego napędu oraz napędu na 4 koła. Swoją drogą manual jest bardzo dobry, precyzyjny i ma krótki skok lewarka. W ogóle pod względem prowadzenia CR-V jest bardzo, ale to bardzo dobra. Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, jak nasuwa jest świetnie. Czujemy bardzo dobrze, co się dzieje pod naszymi kołami. Zawieszenie jest bardzo, ale to bardzo komfortowo zestrojone, a to oznacza świetny komfort sterowania i niestety nieco wychylające się nadwozie. Ale CR-V nie nastraja do szybkiej jazdy. Auto wręcz przelatuje nad nierównościami, a w kabinie panuje idealna cisza. Brawo. Wracając jeszcze do dźwięku silnika, to przy zwykłej jeździe naprawdę przyjemnie brzmi. Zwykłej to jest dopóki nie wciśniemy gazu do oporu i nie zagłuszy nam wszystkiego wycie. Auto ma jednak jedną wadę. Spalanie. W mieście trzeba się liczyć spalanie na poziomie 10, 11, nawet 12 litrów, a na trasie ciężko zejść poniżej 7 litrów. Jadąc stale z prędkością 140 km na godzinę, osiągamy niemal równe 12 litrów, a to sporo. Żeby zejść do 7 litrów, trzeba utrzymywać prędkość 100 km na godzinę i naprawdę nic, ale to kompletnie nic nie wyprzedzać. Normalna trasa, na przykład takimi siódemkami z Warszawy do Trójmiasta, to jest spalanie minimum na poziomie 10 litrów. Sporo. Można chyba powiedzieć, że CR-V ma jeszcze jedną wadę. Cenę.
Podstawowa wersja kosztuje 109 tysięcy za odmianę z silnikiem 1.5 turbo o mocy 173 koni, manualną skrzynią biegów oraz napędem na przednią oś. Za wersję z napędem na 4 koła trzeba wyłożyć minimum 136 500 zł. Za wersję z manualem oraz 145 500 zł za odmianę z automatem. Testowany egzemplarz to maksymalne wyposażenie Executive z automatem i napędem na 4 koła, za które trzeba wyłożyć 174 500 zł. Pakiet Aero, w który jest wyposażony testowany egzemplarz, to dodatkowy wydatek 13 900 zł w cenie regularnej oraz obecnie 6 950 zł w promocji. Jeśli chcemy hybrydę, to musimy wyłożyć minimum 132 400 zł za odmianę z przednim napędem oraz 151 000 z napędem na wszystkie koła. Ceny wydają się wysokie, chociaż z drugiej strony Honda jest naprawdę świetnie wyposażona już w podstawie. Mimo wszystko Honda CR-V najnowszej 5. generacji to świetny samochód. Naprawdę jestem mile zaskoczony. Po pierwsze jest bardzo przestronna, po drugie bardzo, ale to bardzo dobrze wykończona i wyposażona. Do wyglądu trzeba się przyzwyczaić, choć na żywo i z pakietem Aero jest naprawdę nieźle. W końcu CR-V jakoś wygląda i nie jest już nudnym projektem jak ostatnio. Silnik benzynowy jest naprawdę niezły, chociaż pali za dużo, ale w ofercie jest też hybryda, która z pewnością pali mniej. Bardzo dobre auto.